Witam Was na moim kanale. Czy da się podróżować po Australii tanio? Tanio to pojęcie względne, dlatego dzisiaj powiem Wam, ile kosztowała moja pierwsza podróż przez Australię i jak podróżować po Australii taniej. W grudniu zeszłego roku wyruszyłam w podróż po zachodniej Australii. W ciągu 6 tygodni pokonałam dokładnie 8467 km i zobaczyłam 15 parków narodowych. Dzisiaj omówię m.in. koszt wynajęcia samochodu, noclegów oraz paliwa i zdradzę Wam moje patenty na podróżowanie po Australii taniej. Samochód. Planując podróż przez Australię, w grę wchodzą tak naprawdę dwie opcje: kupno samochodu bądź wynajem. Jeżeli chodzi o wynajem, to co do zasady najtańsze będzie auto osobowe, później nieco droższy będzie campervan średniej klasy, a najdroższe będzie auto terenowe z napędem na 4 koła, szczególnie takie z namiotem rozkładanym na dachu. Ceny mogą wahać się od $350 do nawet $2000 tygodniowo, w zależności od rodzaju, standardu i wyposażenia samochodu. Kupno samochodu ma tę zaletę, że po ukończonej podróży będziecie mogli to auto sprzedać i tym samym odzyskacie większość pieniędzy. Minusem jest natomiast czas, który trzeba poświęcić na znalezienie samochodu, zrobienie przeglądu, zarejestrowanie pojazdu, wykupienie ubezpieczenia, a następnie znalezienie kupca po ukończonej podróży. Ja podróżowałam campervanem Kia Pregio z 2005 roku. Samochód nie miał wielu udogodnień. Wewnątrz znajdował się zwykły, prosty materac do spania dla 2 osób oraz kuchnia z kuchenką gazową. Koszt wynajęcia samochodu wyniósł $405 tygodniowo. Moje patenty na podróżowanie po Australii taniej to szukanie ofert u lokalnych przedsiębiorców, którzy często mają niższe ceny wynajmu niż duże wypożyczalnie. Relokacje campervanów, czyli dostajecie korzystną ofertę za przewiezienie auta z punktu A do punktu B w określonym czasie. Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, ponieważ odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym aucie może sięgać nawet do kilku tysięcy dolarów, a dodatkowe ubezpieczenie zmniejszy tę odpowiedzialność do zera. Noclegi. Bezdyskusyjnie najdroższe będzie klasyczne zakwaterowanie, czyli hotele i pensjonaty. Tańszą opcją będą noclegi w caravan parkach i kempingi na terenie parków narodowych, gdzie można zaparkować samochód, campervana bądź rozbić namiot. Ceny w caravan parkach wahają się od $30 do $50 za noc, w zależności od sezonu i od tego, czy potrzebujecie miejsca z dostępem do prądu. Ceny kempingów w parkach narodowych to około $10 do $15 za noc, a część z nich jest również bezpłatna. Najtańszą opcją jest bezdyskusyjnie spanie na dziko. Może to być zatoczka przy trasie, parking w centrum miasta bądź przy plaży. W trakcie mojej wyprawy spałam zarówno w caravan parkach, na kempingach w parkach narodowych i na dziko. I łącznie na noclegi wydałam $547,24. Moje patenty na podróżowanie po Australii taniej to spanie na dziko i korzystanie z pryszniców na terenie caravan parków. Taki prysznic kosztuje zazwyczaj tylko $5. Spanie na dziko i korzystanie z pryszniców na stacjach benzynowych, które często są bezpłatne, jeżeli zatankujecie paliwo. Spanie w caravan parkach i kupowanie miejsca bez dostępu do prądu i ładowanie sprzętu elektronicznego w kuchni, która jest ogólnodostępna. Paliwo. Ceny paliwa różnią się znacznie na terenie Australii. W miejscach odległych, mniej zaludnionych lub przeciwnie tych bardzo turystycznych ceny paliwa są najwyższe. Różnica może sięgać nawet do 40 centów na litrze. Przykładowo w Perth za litr benzyny 91 zapłacimy nie mniej niż $10, a za litr ropy naftowej nie mniej niż $20. Na północnym zachodzie w miejscowości Exmouth, gdzie jest zaledwie kilka stacji benzynowych, za litr paliwa zapłacimy nie mniej niż $50. Ja w moją podróż wyruszyłam dieslem i łącznie na paliwo wydałam $1248,64. Kolejne patenty na podróżowanie po Australii taniej to korzystanie z aplikacji Fuel Map, która wskazuje lokalizację stacji paliw i aktualne ceny paliwa. Tankowanie tańszego paliwa do kanistrów. Jedzenie. Najdroższą opcją będzie oczywiście jedzenie na mieście. Dużo taniej wyjdzie posiadanie własnej kuchenki gazowej i samodzielne przygotowywanie posiłków. Ceny produktów spożywczych są niższe w supermarketach w dużych miastach, a w sklepach lokalnych w terenach odległych wyższe. Przykładowo 10-litrowy kanister wody pitnej w supermarkecie w Perth kosztuje $4, a w Coral Bay w lokalnym sklepie zapłacicie za niego $14. W
trakcie mojej podróży kilka razy zdarzyło mi się zjeść na mieście, ale głównie przygotowywałam posiłki sama. I łącznie na jedzenie wydałam $1510,74. Kolejne patenty na podróżowanie po Australii taniej to robienie zakupów w dużych miastach w popularnych supermarketach typu Coles i Woolworths oraz wiezienie ze sobą dużego zapasu wody i jedzenia. Zwiedzanie. Wjazd do większości parków narodowych na terenie Australii jest płatny. W zależności od stanu dostępne są różnego rodzaju przepustki okresowe. Przykładowo, w zachodniej Australii wjazd do Parku Narodowego na jeden dzień dla jednego auta kosztuje $15. Przepustka na 14 dni kosztuje $40, na 4 tygodnie $60, a na rok $120. Warto podkreślić, że wykupienie przepustki okresowej nie zwalnia z opłat za nocowanie na terenie parków narodowych. Podczas mojej podróży przebywałam na terenie parków narodowych prawie każdego dnia i wydałam $120 na przepustkę okresową. Mój ostatni patent na podróżowanie po Australii taniej to znalezienie towarzysza podróży, z którym podzielicie większość wymienionych wcześniej kosztów. Pozostałe. Moje pozostałe wydatki zamknęły się w kwocie $773,80. Te pieniądze wydałam na internet, dodatkowe atrakcje, zakup pamiątek oraz transport publiczny. Czas na podsumowanie. Koszt mojej 6-tygodniowej podróży przez zachodnią Australię wyniósł dokładnie $6630,42. To jest obecnie nieco ponad 19 000 złotych. Podróżowałam raczej niskobudżetowo, ale nie oszczędzałam na atrakcjach. Pamiętajcie, że powyższe zestawienie nie uwzględnia lotów do Australii. To już wszystko, co dla Was przygotowałam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać w komentarzu, a jeżeli uważacie tę treść za przydatną, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!